Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Zbrodnie zapomniane przez czas, ale nie przez nas. Kryminalne opowieści zabiorą cię w mroczną podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie rodzi się zbrodnia. Andy Polański zaprasza. Jest połowa 2016 roku, Seattle, stan Washington. Słońce leniwie zawisa na popołudniowym niebie, choć uparta mgła wciąż spowija wierzchołki drzew. Centralna dzielnica miasta zwalnia po kolejnym poniedziałku. W oddali rozbrzmiewają ciche klaksony promów, a mieszkańcy wjeżdżają na podjazdy, znikając w jednej z najstarszych dzielnic. Jeden z rezydentów mieszkający przy 21 Avenue właśnie wrócił z podróży służbowej poza stanem. Wysiada z samochodu i z ulgą wypuszcza powietrze, zanim dostrzega, że kosze na śmieci stoją tuż przy chodniku. Kolejna irytująca czynność do zrobienia, pomyślał, zanim będzie mógł wejść do środka i odetchnąć. Podchodzi do pojemnika na recykling i zaczyna go ciągnąć w stronę domu, lecz nagle zatrzymuje się. Kosz jest ciężki i wywołuje w nim złość. Miasto chyba pominęło mój dom, gdy mnie nie było, myśli zirytowany. Kiedy unosi niebieską pokrywę, jego frustracja rośnie. Zagląda do środka i widzi 3 wielkie worki na odpady ogrodowe, ciasno upchnięte jeden na drugim. Nawet nie wrzucono ich do właściwego pojemnika. Sięga po górny worek, ale gdy próbuje go podnieść, plastikowe wiązanie pęka, a cały kosz przewraca się na trawnik. Obchodzi pojemnik i nagle jego oddech zamiera. Na własnym podjeździe dostrzega coś, czego nie sposób pomylić z niczym innym. Kobiecą stopę. Hrabstwo Snohomish w stanie Washington znajduje się niespełna 20 mil na północ od Seattle. To teren, gdzie spodziewać się można spokoju, lasy, boczne drogi, małe miasteczka. Ale tak jak wszędzie, również tutaj istnieje ciemna strona. Nierozwiązane morderstwa i rosnąca lista zaginionych sprawiły, że północno-zachodni zakątek Stanów Zjednoczonych wydaje się mniej malowniczy niż wygląda na pocztówkach. W czerwcu 2016 roku ta lista powiększyła się o kolejne nazwisko. Zniknęła bez śladu 27-letnia matka Jamie Haggard. Jej nagłe milczenie od początku wydawało się nietypowe. To nie było do niej podobne. Ostatni raz widziana Jamie 9 czerwca 2016 roku. Następnego dnia miała odebrać swojego chłopaka z aresztu. Mężczyzna miał zostać zwolniony po odbyciu kary za wykroczenia. Jednak Jamie nie pojawiła się, a on musiał znaleźć inny sposób, by wrócić do domu. Najbardziej się boję, że ktoś mógł jej zrobić krzywdę. Ona na to nie zasłużyła, ma 2 małe córki i rodzinę, która kocha ją ponad wszystko, mówił jeden z bliskich. Wieść szybko dotarła do przyjaciół i rodziny. Wszyscy zaczęli dzwonić i wysyłać wiadomości, lecz telefon milczał. Gdy dni zamieniły się w tydzień, ojciec Jamie postanowił osobiście sprawdzić, co się dzieje. 17 czerwca wyruszył w krótką drogę do jej domu w miasteczku Kenmore. Zapukał do drzwi, ale nikt nie odpowiedział. W końcu sięgnął po telefon i zadzwonił do biura szeryfa hrabstwa King z zawiadomieniem o zaginięciu. Uważamy tę sprawę za podejrzaną z kilku powodów, mówił rzecznik. Po pierwsze, rodzina twierdzi, że Jamie zwykle kontaktowała się z matką co drugi dzień. Po drugie, od czasu zgłoszenia zaginięcia nie korzystała z telefonu. Jeszcze dziwniejsze było to, że choć Jamie zgłoszono jako zaginioną pod koniec czerwca, opinia publiczna dowiedziała się o jej sprawie dopiero miesiąc później. Na pytanie, dlaczego tak długo to trwało, biuro szeryfa tłumaczyło, że liczyli, iż kobieta sama się odnajdzie. Gdy tropów zabrakło, zwrócili się wreszcie o pomoc do społeczeństwa. W jednym z pierwszych wywiadów kuzynka Jamie powiedziała dziennikarzom, że mimo obaw rodzina wciąż ma nadzieję. Naprawdę wierzę, że zadzwoni i powie:
Hej, wszystko w porządku, możecie się nie martwić, mówiła ze łzami w oczach. Policja przeprowadziła kontrolę dobrostanu. Dom był pusty, ale uwagę funkcjonariuszy zwróciła duża pryzma ziemi na trawniku. Gdy obeszli dom od tyłu, natrafili na ogromną dziurę w ogrodzie, którą ktoś niedawno zasypał. Nie mieli jednak nakazu przeszukania, więc musieli odejść z niczym. W następnych dniach zaczęły krążyć plotki. Siostra Jamie otrzymała na Facebooku wiadomości od osób, które twierdziły, że widziały ją żywą w centrum Kenmore. Rodzina z nadzieją sprawdzała te doniesienia, jeździła godzinami po północnym Waszyngtonie. Docierała aż pod granicę z Kanadą. Ale każdy trop kończył się fiaskiem. Hrabstwo Snohomish nie po raz pierwszy stykało się z zaginięciami, które wyglądały, jakby ktoś rozpłynął się w powietrzu. To teren na skraju. Jeśli ktoś chciałby kogoś usunąć z tego świata, to właśnie tutaj. Aby zdobyć nowe tropy w sprawach takich jak ta, śledczy postanowili zastosować metodę, która wcześniej odniosła sukces ponad 3000 mil dalej, na wschodnim wybrzeżu. Były to karty do gry. Pomysł wydawał się prosty: wywołać nowe informacje od osadzonych, bo jak dobrze wiadomo, więźniowie uwielbiają rozmawiać o cudzych zbrodniach. Czasem się nimi chwalić, czasem je wzajemnie komentować podczas partyjek kart. W 2005 roku agent specjalny z Departamentu Śledczego Florydy wpadł na pomysł wydrukowania talii kart, na których widniały twarze zaginionych w słonecznym stanie. Kilka lat później hrabstwo Snohomish poszło w ich ślady. W 2008 roku władze stanu Waszyngton rozprowadziły takie karty wśród osadzonych w więzieniach i aresztach. Każdy, kto przekazałby informacje prowadzące do aresztowania lub skazania w którejś ze spraw sprzed lat, mógł liczyć na $1000 nagrody. Talia kart, na której można było zarobić prawdziwe pieniądze. Vegas mogło się schować. Ostatecznie ta metoda rozlała się po całych Stanach Zjednoczonych. Na kartach znajdowały się poszukiwani, zaginieni i nierozwiązane morderstwa. Niezwykła kampania przyniosła realne efekty. Pomogła rozwiązać 3 sprawy w samym tylko hrabstwie Snohomish. Niestety Jamie Haggard nie znalazła się w tej talii. Jej twarz nigdy nie trafiła na karty, co budziło coraz większe pytania ze strony jej rodziny, która niejednokrotnie krytykowała działania lokalnych organów ścigania. A Jamie była osobą, której trudno było nie zauważyć. Pielęgniarka, która rzadko opuszczała pracę, matka 2 dzieci, które były dla niej całym światem. Zmartwienie i frustracja bliskich rosły z każdym dniem. Ale śledczy również mieli swoje podejrzenia, bo Jamie, jeszcze zanim zniknęła, obracała się w towarzystwie ludzi, których można było nazwać szemranymi. Poza chłopakiem recydywistą miała wokół siebie innych wątpliwych znajomych. Jednym z nich był Jason Nolte. Proszę podać imię i pełne nazwisko do protokołu. Jameson Todd Nolte. Czy wyraża pan zgodę, żebym nagrywał? Tak. Jason był bliskim przyjacielem przyrodniego brata Jamie Davida Haggarda. Wszyscy troje mieszkali pod jednym dachem. Kiedy śledczy sprawdzili Jasona, dowiedzieli się, że właśnie niedawno wyszedł z więzienia za incydent związany z Jamie. Jason tłumaczył: mieszkałem tam od miesiąca. Znajomy przedstawił mnie Davidowi. Nie miał gdzie mieszkać. Po 2 tygodniach błagał mnie o dach nad głową. Odmawiałem, bo nie miał pracy, nie miał nic. W końcu znalazł zajęcie, więc zgodziłem się, że pomogę mu na miesiąc. Niech mieszka bez płacenia czynszu. Po 2 dniach stracił tę robotę. Wracam z pracy, a on już sprowadził dziewczynę. Kogo? Carly. Kilka dni później sprowadził siostrę, Jamie. Jason mówił niewyraźnie, żuł gumę, trudno było go zrozumieć. Wyjaśnił jednak, że był pierwszym najemcą domu w Kenmore. Potem wprowadził się David, a zaraz po nim Jamie. To było w maju, niecały miesiąc później Jamie zniknęła. Od samego początku policjanci patrzyli na Jasona podejrzliwie. Kilkakrotnie był zatrzymywany za przemoc domową. Choć w tygodniu zaginięcia Jamie siedział w areszcie, funkcjonariusze mieli wrażenie, że wie więcej niż mówi. Według jego relacji cała historia zaczęła się na początku czerwca. David i Jamie coraz częściej się kłócili.
Jednego dnia oskarżali się o kradzież, innego spierali, kto właściwie ma prawo mieszkać w tym domu. Jason twierdził, że na kilka dni przed zniknięciem doszło do rękoczynów w garażu, gdzie David miał uderzyć siostrę tak mocno, że straciła przytomność. Jamie, gdy odzyskała świadomość, wyszła z domu i w rozmowach z przyjaciółmi opowiedziała, co się stało. W wiadomościach do brata nazwała go bezwartościowym g***em i kazała mu Jason sugerował jednak, że sprawa nie była taka prosta. Wspomniał innego mężczyznę, Scott Barnes, kolejnego znajomego Davida, kryminalistę i członka Hells Angels, który bywał w domu w Kenmore. Mam przeczucie, że Scott coś jej zrobił, a może obaj. David i Scott, tak myślę, mówił Jason. Według jego słów David miał nawet powiedzieć Barnesowi, że chciałby zabić siostrę, a Scott miał ten pomysł popierać. Jason zeznał też, że otrzymał SMS-a ze zdjęciem Jamie związanej w wannie. Wiadomość wysłana z jej telefonu brzmiała: „Zrobiłem to, wreszcie to zrobiłem, tak jak chciałeś”. To była chwila, w której Jason zadzwonił na policję. Gdy funkcjonariusze przyjechali do domu, Jamie wyglądała na całą i zapewniła, że nic się nie dzieje. Godzinę później policję wezwano ponownie. Tym razem to David zadzwonił, chcąc zemścić się na Jasonie. Wtedy Jamie była już roztrzęsiona, ze świeżymi obrażeniami na twarzy, szyi i ramionach. Zdjęcia dokumentowały wszystko i choć Jason zarzekał się, że nigdy jej nie tknął, Jamie powiedziała policjantom, że to właśnie on ją zaatakował. Został aresztowany. Wkrótce potem Jamie pojechała do znajomej, a z jej telefonu wykonano rozmowę do chłopaka przybywającego w więzieniu. Opowiedziała mu o zdarzeniu, lecz winą obarczyła Davida. Twierdziła, że uderzył ją w brzuch tak mocno, iż próbował ją zabić. Sprzeczne relacje mogły wynikać ze strachu. Chłopak błagał ją, by nie wracała do domu w Kenmore, a jednak następnego dnia, 9 czerwca, Jamie zadzwoniła do niego ponownie i zapowiedziała, że wróci. Chciała wyrzucić brata z domu raz na zawsze. Jason w tym czasie wciąż był za kratami, co działało na jego korzyść. Powiedział śledczym, że David sam przyznał, iż nie przeszedłby testu na wykrywaczu kłamstw. Policja zapytała też o dziurę w ogródku. Jason tłumaczył, że kopał ją z powodu zepsutego szamba, a gdy wyszedł z aresztu, dziura była już zasypana. Dodał wymownie: „Zajrzyjcie pod szopę. Nie wiem, może nic tam nie ma, ale powinniście sprawdzić”. Nie wiem, ale coś słyszałem, może nic. Po prostu sprawdźcie szopę. W dniu, w którym Jason został wypuszczony, policja była już w środku, szukając Jamie. W środku byli David i jego dziewczyna. Według Jasona ukradli większość jego rzeczy. Wchodzę do środka i praktycznie wszystko moje zniknęło. Został tylko telewizor i gry wideo. Co dokładnie zniknęło? Dopytywali śledczy. Mój rejestrator DVR od systemu monitoringu, kamery wciąż wiszą, ale DVR zniknął. Wiecie, co się z nim stało? Nie? Szlak mnie trafia. DVR-u nie ma. Ubrania też, walizka, nawet pościel. Wiem, co robił, gdy siedziałem w więzieniu. Grzebał w moich rzeczach, sprzedał je i jeszcze na tym zarobił. Prawie wszystko Jasona zniknęło. Nie tylko sprzęt monitoringu, ale też ubrania, bagaż i zwykłe prześcieradła. Po godzinie przesłuchania Jason zgodził się na przeszukanie domu. David miał swoje własne grzechy. Teraz miał 42 lata, a za kratki trafiał już jako nastolatek. Od 1995 roku lista zarzutów ciągnęła się jak ulica. Kradzieże samochodów, włamania i wiele innych. W 2015 roku problemy Davida znów narosły. Zatrzymano go podczas kontroli drogowej w skradzionym samochodzie. W środku znaleziono rewolwer 44 Magnum i strzelbę. Odsiedział 12 miesięcy, a po wyjściu na wolność wprowadził się do domu w Kenmore. Śledczy mieli jednak znacznie więcej informacji, które mogły powiązać Davida z zaginięciem Jamie, ale nie zamierzali ich ujawniać, dopóki nie przesłuchają go osobiście. Na początku czerwca 2016 roku 27-letnia Jamie Haggard zniknęła w tajemniczych okolicznościach, kiedy nie zjawiła się, by odebrać swojego chłopaka z więzienia.
10 czerwca telefony i wiadomości pozostawały bez odpowiedzi. Tydzień później ojciec odwiedził jej dom, ale nie znalazł po niej śladu. Zgłosił zaginięcie 17 czerwca. Dla rodziny każde opóźnienie policji wyglądało jak lekceważenie. Dni zmieniały się w tygodnie, a dopiero po miesiącu władze ogłosiły publicznie, że Jamie jest poszukiwana. Rodzina nie wiedziała, że w tym czasie śledczy już zbierali informacje. Wywiad z Jasonem malował obraz pełen przemocy i kłótni. Nazwisko, które powracało w ustach niemal wszystkich świadków, brzmiało tak samo. David Haggard, jej własny brat. Niedługo potem David trafił do sali przesłuchań w biurze szeryfa hrabstwa King. Usiadł naprzeciwko 3 detektywów. Poproszono go o badanie wykrywaczem kłamstw. Zgodził się, bez prawnika. Więc przeszedłem test? Nie. Komputer wskazuje prawdopodobne kłamstwo. To oznacza, że nie byłeś szczery. Na nagraniu z monitoringu widać, jak David próbuje zrozumieć, że oblał badanie. Patrzy tempo w wykres, ale widać, że bardziej myśli, jak się wykręcić. Wie pan, znam ludzi w pana sytuacji. Zaprzeczają i zaprzeczają, ale na końcu prawda wychodzi. Proszę spojrzeć na to od strony prawnej. Co grozi komuś, kto pozbywa się ciała po przedawkowaniu? Nie wiem. To tylko wykroczenie. Mówię to, żeby pan nie panikował, jeśli ktoś zmarł, a wy się ciała pozbyliście. Wy wciąż powtarzacie, że ona nie żyje. Wiecie coś, czego ja nie wiem? Skąd macie pewność? Rzucił David. Wiemy wiele o jej zachowaniach, o problemach. To prowadzi nas do przekonania, że nie ma jej już wśród nas, odparli śledczy. Mimo wszystko prowadzili śledztwo dwutorowo. Jeśli nie żyje, znaleźć ciało. Jeśli żyje, znaleźć ją. David twierdził, że ostatni raz widział Jamie 9 czerwca, gdy rzekomo wsiadała do samochodu jakiegoś Meksykanina. Szukajcie gościa, nie mam nic wspólnego z zaginięciem siostry. Kocham ją. Gdzie ona jest? Nie wiem. Nie wiem, co robiła ostatnie miesiące z tymi brązowymi ludźmi. Nie znam tych Meksyków, z którymi się zadawała. Ostatnie 2 miesiące zerwałem z nią kontakt. Jego słowa przesiąknięte były rasizmem. Twierdził, że nie wie nic ani o Jamie, ani o jej telefonie, ale śledczy już wtedy składali nakazy o billing i dane z sieci. Wkrótce mieli wiedzieć więcej. David wspomniał też, że po powrocie do domu zobaczył dogasające ognisko na podwórku. Był dym, ogień wyglądał na niedogasły. Od tamtej pory o tym myślę. Nie wiem, czemu to wspominam, ale skoro pytacie o ogródek, o kopanie, o spalanie, wydaje mi się, że powinienem to powiedzieć. Śledczy byli zdziwieni, że ogień płonął tuż przy domu, w miejscu, gdzie wcześniej rozkopano ziemię pod szambo. David przyznał, że zasypał dziurę, ale nie potrafił odpowiedzieć, czy to on, czy Jamie rozpaliła ogień. Im bardziej go naciskali, tym bardziej się irytował. Nie wiem, gdzie jest moja siostra. Gdybym wiedział, powiedziałbym, krzyczał. Jeśli umarła przy mnie, też bym powiedział. Zapytany o kłótnię z dnia poprzedniego, przyznał półgębkiem. Tak, było trochę fizycznie, byłem na niej, ale nic się nie stało. Policja była, sprawdzili ją i mnie oczyścili. 24 godziny później Jamie zniknęła. David sam nawiązał też do incydentu w łazience. Według Jasona miał wtedy zaatakować siostrę i związać ją w wannie. David opowiedział zupełnie inną wersję. Twierdził, że Jamie chciała się zabić, połykając pigułki. Cały czas myślałem, że wzięła coś mocnego. Wpadłem w wściekłość, w empatię. Powinienem wezwać policję, ale tego nie zrobiłem. Kazałem jej wymiotować, groziłem, że wsadzę jej palec do gardła. Ona w końcu powiedziała, że sama zwymiotuje. Byłem na telefonie z Carly, a w tym momencie szeryfowie z hrabstwa King podchodzili do domu. Wróciłem do łazienki. Drzwi, które wcześniej były otwarte, teraz były przymknięte. Otworzyłem je. W środku leżała dziewczyna, która podobno połknęła całą garść tabletek w wannie. W pełni ubrana. W pewnym momencie wanna zaczęła się napełniać. Zauważyłem, że korek był opuszczony, więc go podniosłem. Klepnąłem ją w ramię i powiedziałem: hej, nie na mojej warcie, Jamie. Masz ze mną zostać. Co jest do cholery? Kiedy weszli funkcjonariusze, powiedzieli, że otrzymali anonimowy telefon, że anonimowa osoba dostała wiadomość tekstową, a jedyną osobą, do której wysłałem SMS-a, był Jason. To tylko potwierdza moją teorię, że ktoś tu gra. On manipuluje.
Zwróćcie uwagę, że David ani słowem nie wspomniał o zdjęciu Jamie związanej w wannie, a detektywi też o to nie pytali. Skoro już padł temat samobójstwa, śledczy wrócili do znaleziska z jednej z wcześniejszych wizyt w domu. Mój partner właśnie wysłał mi zdjęcie notatki znalezionej w garażu. To list samobójczy napisany przez ciebie, David, do twojej dziewczyny Carly, powiedział jeden z nich. W treści pada m.in. nie chcę już rozmawiać. List był datowany na kilka dni przed zaginięciem Jamie. Policja już wiedziała, że 6 czerwca jeden z najbliższych przyjaciół znalazł Davida w garażu z łańcuchem owiniętym wokół szyi. Innymi słowy, niezależnie od losu Jamie, David był w poważnym kryzysie psychicznym. Tymczasem detektyw Kathleen Decker z Wydziału Poważnych Przestępstw była już w środku domu i szukała śladów. Myślę, że mógł ją wcisnąć do przestrzeni podpodłogowej. Nie znaleźliśmy na to dowodów, ale gdyby była tam upchnięta, moglibyśmy nic nie zauważyć. Mieliśmy 2 psy, oba niezależne od siebie, zmieniły zachowanie przy wejściu do tej przestrzeni w sypialni. Mieliśmy też materac oparty o ścianę z punktowymi kroplami krwi. To mogło wywołać reakcję psów, relacjonowała. Kathleen dołączono do sprawy wcześnie. Zaczynała jako detektyw od zabójstw, później wyspecjalizowała się w tropieniu i zabezpieczaniu śladów w terenie. To właśnie dlatego poproszono mnie o pomoc w sprawie Jamie Haggard. Znam zasoby poszukiwawczo-ratownicze i proces organizowania zespołów do przeszukań. Wspierałam detektywa Bartletta, który prowadził sprawę, gdy Jamie zniknęła. Mówiła. W ponad 34 latach pracy Kathleen zyskała reputację dzięki rozwiązaniu kilku najgłośniejszych zimnych spraw w stanie Washington. Jeśli ktoś miał ustalić, co stało się z Jamie, to właśnie ona była odpowiednią osobą. Gdy w środku domu nie znaleziono nic przełomowego, Kathleen skierowała wysiłki na zewnątrz. Zespół szykował się do przekopania podwórka. Właśnie dlatego dziś wszyscy jesteśmy poza domem, powiedziała. Sprawdzimy teren ciężkim sprzętem, z psami do wykrywania zwłok. Przykryjemy ten odcinek w 100%. A jeśli ją tu znajdziemy, ktoś będzie się musiał tłumaczyć. Wie pan, że nie jest pan aresztowany, prawda? Przypomnieli śledczy. Nie zrobiłem nic mojej siostrze. Rozumie pan? Nie jest pan aresztowany. Nie było mnie tam, ale jeśli ona gdzieś tu jest, bo przedawkowała, to teraz jest moment, by to powiedzieć. Jeśli jednak zmarła w innych okolicznościach, też musisz nam to powiedzieć. David poprosił o prawnika. W teorii przesłuchanie powinno się skończyć, ale on dalej mówił i jak wcześniej Jason wypowiedział nazwisko Scott Barnes. Gdzie jest Scott? Zapytał. Trzeba go sprawdzić. Scott musi być sprawdzony. Podejrzewam go. Tak, bo on właśnie przyznał, że zrobił jej krzywdę. Jason ci o tym powiedział? Tak, powiedział. Myślę, że Scott zrobił coś złego. Śledczy już wcześniej przyglądali się Scottowi, ale fakt, że jego nazwisko znów padło w przesłuchaniu, z pewnością przyciągnął ich uwagę. Problem polegał jednak na czymś innym. Policja wciąż nie miała żadnego dowodu, że Jamie w ogóle nie żyje, a co gorsza, jedno było jasne. David, Jason i Scott byli notorycznymi kłamcami. To naprawdę trudne, przyznał jeden z detektywów. Mamy do czynienia z ludźmi, dla których kłamstwo jest naturalne jak oddychanie. Kiedy więc próbujesz przebić się przez to wszystko, wiesz, że część to bzdury, część to plotki, a część to zwykła manipulacja. Trzeba się przez to przekopać, żeby odróżnić fakty od zmyśleń. W tym samym czasie północne hrabstwo stanu Washington przeżywało falę zbrodni. Ciała, a częściej ich fragmenty, zaczęły się pojawiać w różnych miejscach i niepokojąco często były to ciała kobiet. W jednym z przypadków w Seattle w pojemniku na recykling znaleziono odciętą stopę. Kiedy policjanci otworzyli resztę worków, w środku były kolejne fragmenty. Ręka, noga, druga stopa i ludzka głowa. Tydzień później w pobliskim śmietniku odnaleziono kolejne szczątki. Jesteśmy przekonani, że to łączy się z ubiegłotygodniowym zabójstwem. To dosłownie 3 przecznice stąd, informowali funkcjonariusze.
Sekcja zwłok wykazała, że ofiarą była kobieta w wieku między 20 a 40 lat. Ostatecznie zidentyfikowano ją jako 40-letnią pielęgniarkę i matkę trójki dzieci, Ingrid Lane z Renton, Washington. Zaginęła niemal dokładnie 2 miesiące przed Jamie. Na szczęście dla Davida morderca Ingrid został już aresztowany. Był to mężczyzna, którego poznała przez internet, ale podobieństwa były niepokojące. 2 kobiety z tego samego regionu, obie matki, obie brutalnie pozbawione życia. To pokazywało, jak bardzo kobiety w północnym Washington były narażone na przemoc w tamtym czasie. Podczas dalszego przesłuchania Davida detektywi postanowili przycisnąć go mocniej. Wspomnieli inne sprawy. W zeszłym roku znaleźliśmy 2 kobiety upchnięte w walizkach. Ich znajomi spanikowali, nie wiedzieli co zrobić z ciałami, więc poukładali je i wrzucili do walizek. Pomyśl o tym. Gdyby tylko zadzwonili, bylibyśmy w stanie się tym zająć. Choć śledczy nie łączyli tych spraw z zaginięciem Jamie, to jasno przedstawili swoje podejrzenia. Widzisz, David, tu są tylko 2 możliwe scenariusze. Najbardziej prawdopodobny, ktoś w twoim domu spanikował i musiał pozbyć się ciała, albo ktoś pobił ją tak mocno, że zginęła. Czy to stało się w twoim domu, czy gdzie indziej? Nie wiemy, ale faktem jest, że nie przeszedłeś testu na wykrywaczu kłamstw. To był najprostszy test, jaki moglibyśmy ułożyć i powinieneś go był zdać. David przerwał. Chcę prawnika, nie będę o tym dalej mówił. Po powtórnym żądaniu adwokata przesłuchanie musiało się zakończyć. Śledczy nie mieli wystarczających dowodów, by go zatrzymać. W tym samym czasie ciężki sprzęt przekopywał ogród jego domu w Kenmore. Kathleen Decker i jej ekipa pracowali przez cały dzień i całą noc. Przesiewali popioły, śmieci, resztki spalonego materiału, szukając czegokolwiek, co mogłoby ich naprowadzić na Jamie. Media w tym czasie donosiły. Detektywi z hrabstwa King kontynuują poszukiwania zaginionej matki 2 dzieci z Kenmore, 27-letniej Jamie Haggard. Policja uznaje sprawę za podejrzaną. Przez wiele dni ekipy rozkopywały każdy fragment ziemi. Znaleziono tylko jedno, spalone ubranie robocze, które śmierdziało olejem napędowym. Te poszukiwania nie dały nam wielu wskazówek. Te ubrania były dziwne, a ten zapach paliwa zwrócił naszą uwagę. Zabezpieczyliśmy je jako dowód, ale nie wiedzieliśmy, jak je interpretować. Gdy pracę zakończono, David wrócił do domu. Tymczasem policja rozszerzała działanie na całe hrabstwo Snohomish i King. Wypływały dziesiątki zgłoszeń od mieszkańców. Widziałem ją w Arlington. Ktoś mówił, że wrzucił ją do rzeki. Słyszałem plotkę, że jej ciało porzucono w lesie. Śledczy musieli sprawdzić każdy trop, choć w większości były to jedynie plotki i spekulacje. Przełom nastąpił, gdy przyszły w końcu wyniki analizy logów telefonicznych. Policja ustaliła, że 9 czerwca 2016 roku o godzinie 13:05 Carly dostała SMS z telefonu Jamie. Treść była nietypowa, agresywna, nakazująca Davidowi natychmiast opuścić dom i posprzątać przed wyprowadzką. To nie brzmiało jak Jamie. Coś więcej, w wiadomości błędnie zapisano imię Carly. Kiedy śledczy przesłuchiwali Carly, wyjawiła, że tego samego ranka około godziny 8:45 Jamie weszła do domu w Kenmore. Doszło do awantury. Jamie krzyczała na Davida, że od teraz wszystko się zmieni, że ma zejść jej z drogi albo wynosić się z jej życia. Carly powiedziała, że krótko po tym wyszła, by zawieźć swoje dziecko do szkoły. Zostawiła Jamie i Davida samych. O godzinie 9:32 Jamie zadzwoniła jeszcze do swojego chłopaka w więzieniu. Rozmawiali 15 minut. Planowała odebrać go kolejnego dnia po zwolnieniu. To był ostatni raz, kiedy ją słyszał. Od tamtej chwili do wysłania dziwnego SMS-a Carly minęły ponad 3,5 godziny. Kiedy wróciła do domu około 13:30, Jamie już nie było. W ogrodzie stał David, a obok niego płonęło ognisko. W tym samym miejscu, gdzie policja później znalazła spalone ubrania robocze. David opowiadał, że kiedy jego dziewczyna podeszła do niego przy ognisku w ogrodzie, powiedział jej, że to Jamie rozpaliła ogień tuż przed tym, jak wyszła i wsiadła do samochodu z niezidentyfikowanym Meksykaninem. Później jego wersja zmieniła się całkowicie.
Miał mówić innym świadkom, że żadnego Meksykanina nie było, że Jamie po prostu wyszła pieszo 9 czerwca i nigdy więcej już jej nie widziano. Te sprzeczności w jego relacjach budziły coraz większe wątpliwości. Policja zauważyła, że David nie potrafił trzymać się jednej wersji wydarzeń. Raz mówił jedno, chwilę później coś innego. To właśnie ta niekonsekwencja sprawiała mu największe problemy. Dziwne było też samo ognisko. Jamie nigdy wcześniej nie robiła takich rzeczy, a już na pewno nie w środku dnia. Jeszcze bardziej niepokojące były rzeczy, które zostawiła. Rzeczy osobiste, których nikt rozsądny nie porzuciłby dobrowolnie. Torebka, telefon, leki na receptę. Wszystko to zostało w domu. Dziewczyna Davida zeznała, że widziała telefon Jamie leżący na kuchennym blacie, ale kiedy policja w końcu przeszukała dom, telefonu już nie było. Kilka tygodni później, 23 czerwca, siostra Jamie otrzymała dziwną wiadomość. Nadawca podawał się za Jamie. Pisał, że wszystko z nią w porządku i że potrzebuje tylko trochę czasu, żeby wszystko sobie poukładać. Ale wiadomość nie przyszła z telefonu Jamie. Wysłano ją z urządzenia należącego do Jasona Nolta, który w tamtym czasie siedział w więzieniu. To było co najmniej dziwne. Siostra chciała wierzyć, że to naprawdę Jamie, ale wszystko wskazywało na to, że ktoś inny próbował wprowadzić rodzinę w błąd. Ojciec Jamie tymczasem nie ustawał w poszukiwaniach. Codziennie zamieszczał na Facebooku nagrania, w których błagał córkę o powrót. W jednym z filmików siedzi przy biurku z kieliszkiem whisky, ogląda stary western i mówi: Jamie, kochanie, drzwi są otwarte. Wracaj do domu. Rodzina żyła nadzieją, ale śledczy wciąż gromadzili nowe dowody i coraz częściej prowadziły one do Davida. W końcu do policji zgłosiła się znajoma jego dziewczyny. Zeznała, że 9 lub 10 czerwca widziała Davida na myjni samochodowej w miasteczku Woodinville. Prowadził samochód Jasona Nolta, a obok niego siedział Scott Barnes. Ojciec Jamie wciąż pojawiał się z ulotkami. Podnosił je przed kamerami lokalnych mediów, powtarzał jedno zdanie: znajdę cię, Jamie, kocham cię, twój tata nigdy nie przestanie cię szukać. Tygodnie zmieniały się w miesiące. Nagłówki o zaginięciu Jamie stawały się coraz rzadsze. Opinia publiczna zaczęła odwracać wzrok, zajęta kolejnymi sensacjami. Dopiero rok później śledczy zdołali uzyskać kolejny nakaz przeszukania. W maju 2017 roku wrócili do domu w Kenmore i ponownie zaczęli kopać. Tym razem skupili się na miejscach, których wcześniej nie ruszali. Wąski pas ziemi przy tylnej części ogrodzenia wydał im się szczególnie podejrzany. Łopaty uderzyły w ziemię, psy zwęszyły trop, a w końcu łyżka koparki zgrzytnęła o coś twardego. Maszyna zatrzymała się gwałtownie. Operator wyskoczył, a śledczy spojrzeli po sobie. Wszyscy wiedzieli, że natrafili na coś, co może wreszcie odpowiedzieć na pytanie, co stało się z Jamie Haggart. Zaginięcie Jamie Haggart w czerwcu 2016 roku pozostawiło więcej pytań niż odpowiedzi. Kiedy nie pojawiła się, by odebrać swojego chłopaka z więzienia, jej rodzina od razu wiedziała, że coś jest nie tak. Śledczy skupili się na 3 mężczyznach: współlokatorze Jasonie Nolti, znanym z przemocy wobec kobiet, lokalnym motocykliście ze środowiska Hells Angel, Scottie Barnes oraz przyrodnim bracie Jamie Davidzie Haggart. Wszyscy 3 od dawna znajdowali się w orbicie zainteresowań policji, a ich opowieści pełne były luk większych niż te w rozkopanym ogrodzie przy domu w Kenmore. Łączyło ich tylko jedno: każdy z nich chętnie obarczał winą pozostałych. Doły, zrobione rzekomo pod naprawę kanalizacji i przydomowe ogniska spalania śmieci, stały się głównym punktem poszukiwań. Znaleziono jedynie spalone męskie ogrodniczki cuchnące olejem napędowym. Podczas drugiego przeszukania koparka natrafiła na coś twardego, ale zamiast szczątków ludzkich w ziemi leżały jedynie deski i stary telewizor. Kto u diabła zakopuje telewizor w ogródku? Na tym etapie wyglądało to tak, jakby sprawa ugrzęzła. Jason, Scott i David wciąż byli głównymi podejrzanymi, ale bez ciała policja miała związane ręce.
Śledztwo kręciło się w kółko przez niemal 2 lata, aż do pewnego poranka 9 maja 2018 roku. Tego dnia wzdłuż odcinka drogi 522 w hrabstwie Snohomish grupa 4 miejskich pracowników wyszła ze swojego Vena, by jak co dzień zbierać śmieci przy autostradzie. Zaczęli przebijać ziemię chwytakami i podnosić papiery po fast foodach. Jeden z nich, idąc nieco dalej w stronę pola, zauważył niewielką walizkę leżącą w trawie. Była 7:15 rano. Mężczyzna podniósł walizkę i od razu poczuł, że jest cięższa niż się spodziewał. Zaciągnął więc ją do barierki przy drodze i zostawił. Kilka godzin później, tuż przed odjazdem, przypomniał sobie o pozostawionej walizce. Chwycił ją ponownie, tym razem zahaczając chwytakiem. Walizka pękła, a wtedy mężczyzna poczuł, że coś jest nie tak. Od razu wiedziałem, że w środku nie są zwykłe śmieci, relacjonował później. Początkowo miał nadzieję, że to zwierzę, może sarna albo pies, ale kiedy zajrzał głębiej, zobaczył włosy i poczuł nie do zniesienia fetor. Zbladł, cofnął się i natychmiast wezwał przełożonego przez radio. Cholera, obawiam się, że w tej walizce jest ciało. Kilka minut później miejsce zostało otoczone przez zastępy szeryfa. Śledczy zaczęli ostrożnie rozpakowywać kolejne warstwy. Najpierw czarny worek na śmieci związany niebieską plastikową taśmą, a potem przemysłową folię budowlaną, a na końcu spaloną, przesiąkniętą krwią czerwoną pościel. W środku leżały ludzkie szczątki. Nie było wątpliwości, odnaleziono ciało, ale w jakim stanie? Ofiara była rozczłonkowana, spalona, a część kości zaginęła. W walizce znaleziono fragmenty szkieletu, stopę, rękę, kawałek miednicy. Wraz z nimi nadtopione kawałki plastiku i naszyjnik z okrągłym wisiorkiem. Szczątki przewieziono do zakładu medycyny sądowej. Badania DNA mogły potrwać tygodnie, ale detektyw Kathleen Tucker już wtedy czuła w kościach, że to Jamie. Po miesiącach milczenia sprawa nabierała dramatycznego zwrotu. Biegli porównali zdjęcia zebranych dowodów. Spalone czerwone prześcieradło przypominało to, które wcześniej znajdowało się w pokoju Jasona, a naszyjnik wyglądał identycznie jak ten, który Jamie miała na sobie dzień przed zniknięciem, kiedy policja fotografowała jej obrażenia po awanturze w domu. Ale tylko badania DNA mogło rozwiać wszelkie wątpliwości. W lipcu 2018 roku przyszły wyniki. Wynik był jednoznaczny. Szczątki należały do Jamie Haggard. Okazało się, że Jamie rzeczywiście opuściła dom w Kenmore, ale tylko po to, by trafić do walizki rozczłonkowana, spalona i porzucona przy autostradzie. Można by pomyśleć, że to koniec. Sprawa rozwiązana, a winni staną przed sądem. Niestety nie tak szybko. Jameson Nolte miał alibi. W czasie zaginięcia siedział w więzieniu. Czy jednak mógł pomagać w przygotowaniach tej zbrodni? Scott Barnes, agresywny motocyklista, wciąż przewijał się w relacjach świadków, ale żadne dowody nie wiązały go bezpośrednio z morderstwem. Wszystkie tropy prowadziły zatem z powrotem do Davida Haggarda. I choć policja coraz bardziej była przekonana, że to właśnie on odpowiadał za śmierć swojej siostry, jego rodzina, a szczególnie jedna z sióstr Jamie, publicznie twierdziła coś innego. Wierzyła, że David nie miał z tym nic wspólnego. David Haggard miał długą kartotekę i wybuchowy charakter, ale prawdę mówiąc, to samo można było powiedzieć o jego przyjaciołach. On i Jamie wielokrotnie kłócili się o sprawy związane z domem, a niektóre awantury przeradzały się w rękoczyny. Jednak według siostry ofiary nie oznaczało to wcale, że David ją zabił. W jej oczach był dobrym człowiekiem i dobrym bratem, mimo problemów z prawem. Trudno się dziwić, nikt nie chce wierzyć, że członek rodziny mógłby zabić własną siostrę. Zaprzeczenie to nie tylko mechanizm obronny. To nieraz bywa cięższe niż narkotyk. Ale w tej sprawie były przecież podejrzenia, SMS-y, czerwone prześcieradła, ogniska i wiele innych dowodów. Problem polegał na tym, że wszystkie miały charakter poszlakowy, a w sądzie nie liczy się to, co ktoś podejrzewa, tylko to, co da się udowodnić. Śledczy wiedzieli, że jeśli chcą postawić Davida przed sądem, muszą znaleźć coś mocniejszego,
Coś namacalnego. To straszna sprawa, mówiła detektyw Kathleen Decker. Jamie miała 2 córki i rodzinę, która bardzo ją kochała. Znaleźliśmy jej szczątki, ale to nie koniec. Musimy jeszcze udowodnić, kto odpowiada za tę tragedię. Ponieważ nie mogli oskarżyć Davida o morderstwo, zaczęli przyglądać się innym przestępstwom, których miał się dopuścić. 4 miesiące przed zaginięciem Jamie w lutym 2016 roku włamał się do przyczepy kempingowej w miasteczku Duval, skąd ukradł lodówkę i sprzęt AGD. Jeszcze tego samego dnia wrócił, wsunął się pod przyczepę i podpalił pod nią materacę. Całość spłonęła. Kilka dni przed zaginięciem Jamie 5 czerwca David miał znów wzniecić ogień. Tym razem na terenie składu budowlanego w Woodinville, gdzie pracował razem z ojcem. Miał tam swobodny dostęp do ciężkiego sprzętu i materiałów, między innymi do przemysłowej folii budowlanej, w którą później owinięto szczątki Jamie. Podczas włamania użył wózka widłowego wartego $140,000, by załadować spawarkę na ciężarówkę. Potem polał benzyną kabinę wózka i podpalił go. Policję o tych zdarzeniach poinformowała zarówno dziewczyna Davida, jak i współlokator Jason, twierdząc, że David sam im się chwalił. Mimo to nie postawiono mu wtedy zarzutów. Niedługo po identyfikacji szczątków Jamie śledczy otrzymali nowy trop. Wskazał go wuj Davida. Powiedział, że w dniu zaginięcia Jamie brat zadzwonił do niego i mówił, że ukrywa się w opuszczonej stodole. Kiedy policja wróciła w rejon, gdzie znaleziono walizkę ze szczątkami, zauważyła zrujnowaną stodołę mniej niż 100 metrów dalej. W środku natrafili na kolejne ognisko, stopiony karnister po benzynie i czarny worek ze znajomymi niebieskimi zaciskami, identycznymi jak te w walizce. To były kolejne elementy układanki, ale czas działał na niekorzyść. Im dłużej trwało śledztwo, tym więcej dowodów mogło być zniszczonych. Kathleen Decker zdecydowała się działać. W październiku 2018 roku David został aresztowany za podpalenia. Rok później, tuż przed jego wyjściem na wolność, prokuratura podniosła zarzuty do morderstwa 2. stopnia. Po niemal 3 latach od zaginięcia Jamie jej brat usłyszał wreszcie zarzut zabójstwa. Proces wyznaczono, ale śledczy nadal musieli gromadzić dowody. W grudniu 2019 roku Kathleen ponownie odwiedziła magazyn dowodów. Tym razem nie interesowały jej prześcieradła, lecz stopione kawałki plastiku z walizki. Już wcześniej podejrzewano, że mogły pochodzić z telefonu komórkowego, ale uznano je za zbyt zniszczone. Kathleen zauważyła jednak fragment płyty głównej telefonu wtopionej w odłamki. Dzięki FBI udało się odzyskać część danych. W kwietniu 2019 roku potwierdzono, że to był telefon Jamie. W pamięci znaleziono nagranie głosowe. To nie był jej głos. To był głos Davida. Nagranie odpowiadało SMS-owi wysłanemu 9 czerwca z telefonu Jamie do dziewczyny Davida. Wyglądało na to, że David użył funkcji mowę zmień na tekst i przypadkowo nagrał siebie samego, podszywając się pod siostrę, która już wtedy nie żyła. Odzyskano także selfie. David, spocony, z rozszerzonymi źrenicami, patrzył w obiektyw. Na tle widać było drewniane belki domów Kenmore. Najprawdopodobniej zdjęcie wykonano tuż po zabójstwie. To był przełom. We wrześniu 2022 roku rozpoczął się proces. Prokuratura przedstawiła brutalny obraz. Jamie została pobita, rozczłonkowana, spalona i ukryta w walizce. Kluczowe dowody zaczęły układać się w jedną całość. Czerwone prześcieradło znalezione w walizce wyglądało identycznie jak to, które wcześniej widziano w pokoju Jasona Noltiego. Świadkowie potwierdzili, że niedługo po zniknięciu Jamie, David pojawił się w myjni samochodowej, gdzie razem ze Scottem Barnes czyścił samochód Jasona. A gdy eksperci z FBI odzyskali dane z telefonu Jamie, pojawił się dowód nie do obalenia. Wiadomości wysyłane z jej numeru po 9 czerwca były w rzeczywistości nagraniami głosowymi Davida, który podszywał się pod siostrę, podczas gdy ona już nie żyła. To właśnie te elementy, prześcieradło, myjnia i telefon, stały się fundamentem aktu oskarżenia, a odzyskane SMS-y i nagrania głosowe były, jak określili śledczy,
gwoździem do trumny. Choć nie znaleziono narzędzia zbrodni ani jej głowy, ława przysięgłych uznała Davida Haggarda za winnego morderstwa drugiego stopnia. Podczas mów końcowych rodzina Jamie odczytała oświadczenie. Jej siostra, która do końca chciała wierzyć w niewinność Davida, mówiła ze łzami w oczach o dzieciach Jamie. To nie fair, że Maddie i Daly nie mają mamy. To nie fair, że nie będą znały swojej cioci ani wujka. Jego wybory zniszczyły całą naszą rodzinę. David został skazany na 15 lat więzienia. Kara, która dla bliskich Jamie była zaledwie namiastką sprawiedliwości. Jason Nolte i Scott Barnes nigdy nie usłyszeli zarzutów, a śledczy przyznawali, że historia ta mogła mieć jeszcze inne rozdziały, których nikt dotąd nie odkrył. Do dziś nie odnaleziono całego ciała Jamie. Najbardziej wstrząsającą teorię przedstawiła sama Kathleen Decker. Jej zdaniem zbrodnią mogła kierować chorobliwa zazdrość Davida. Istniały relacje, że przez lata miał kazirodczy związek z siostrą, że był chorobliwie zazdrosny o jej partnerów. Kathleen uważała, że w dniu 9 czerwca David mógł zaatakować Jamie na tle seksualnym, a gdy stawiała opór, udusił ją. Potem w panice, wiedząc, że Carly zaraz wróci do domu, owinął ciało w czerwone prześcieradło, rozczłonkował je i ukrył w walizce. To najprawdopodobniej był przebieg zdarzeń. Ale czy David działał sam? Czy Scott Barnes miał w tym udział? Czy ktoś jeszcze mu pomagał? Tego nigdy nie udało się ustalić. Być może nigdy nie poznamy całej prawdy. To wciąż kolejna tajemnica. 9 lat po tragedii sprawa Jamie Haggard wciąż budzi więcej pytań niż daje odpowiedzi. Brutalna przemoc, patologiczne kłamstwa i według śledczych nawet kazirodztwo to tylko niektóre z elementów, które czynią tę historię wyjątkowo mroczną. Jak powiedziała detektyw Kathleen Decker, być może nigdy nie dowiemy się, co dokładnie wydarzyło się tamtego dnia. Ale pozostaje pytanie, czy w tej sprawie naprawdę zwyciężyła sprawiedliwość? Czy wyrok na Davida Haggarda wystarczył, by zamknąć ten temat? A może to tylko kolejny przykład na to, że niektórzy potrafią lepiej niż inni ukryć się przed odpowiedzialnością za morderstwo. Warto pamiętać o słowach samego Davida wypowiedzianych w trakcie śledztwa. Nie mam nic wspólnego z zaginięciem mojej siostry. Kocham ją na śmierć. Dziś te słowa brzmią jak ponury sarkazm. Sprawa Jamie Haggard to historia pełna mroku, kłamstw i przemocy. To opowieść o kobiecie, która miała przed sobą całe życie i 2 córki, a mimo to została brutalnie zamordowana. Śledztwo ciągnęło się latami, pełne było fałszywych tropów, sprzecznych zeznań i bolesnych pomyłek. W końcu udało się doprowadzić Davida Haggarda przed sąd, ale nawet dziś pozostają pytania, na które być może nigdy nie poznamy odpowiedzi. Czy działał sam, czy ktoś mu pomagał? Gdzie jest resztka szczątków Jamie? I tak kończy się ta historia. Historia, po której człowiek musi zadać sobie pytanie, ile tak naprawdę wiemy o ludziach, którzy żyją najbliżej nas. Dziękuję, że wysłuchaliście tej opowieści do końca. Jeśli ta historia była dla Was ważna, zostawcie subskrypcję i komentarz. Wasze wsparcie pozwala mi tworzyć kolejne odcinki kryminalnych opowieści i docierać z nimi coraz dalej. Do usłyszenia już wkrótce. Dbajcie o siebie i o swoich bliskich.